Cześć! Ostatnio bardzo głośnym tematem na YouTubie jest kwestia demonetyzacji filmów, z którą zmaga się wielu YouTuberów i która prowadzi do takich nieszczęść jak ostatnia strzelanina w siedzibie YouTuba, gdzie kobieta postrzeliła 3 osoby, a następnie popełniła samobójstwo. W swoich filmach często miałem demonetyzację, ostatnio sporo jest takich zarabiających, jednakże mimo to i tak przy nich wyświetla się bardzo mało reklam. Przejdźmy więc do konkretów. Przez te 15 miesięcy ze wszystkich reklam wyszło $248,22. Przy przeliczeniu po obecnym kursie dolara daje to jakieś 851 zł. Jest to symboliczna kwota, ale myślę, że nie ma co się tutaj dziwić, bo gdybym tworzył filmy o motoryzacji, to miałbym na przykład reklamy samochodów. Gdyby to były filmy o nauce języków, to miałbym szkoły językowe, a gdyby były to filmy dla dzieci, to miałbym reklamy zabawek. Wydaje mi się, że po prostu przy takim temacie jest dużo mniej chętnych na reklamy. Standardowo youtuberzy mogą nawiązywać współpracę z firmami i to one są najważniejszym źródłem dochodu. Taki standardowy vloger ma bardzo wiele możliwości i tak naprawdę prawie każda firma może być zainteresowana promocją. Oczywiście w moim przypadku jest trochę inaczej, ale gdybym mieszkał na przykład w Stanach Zjednoczonych, to raz, dwa z Uber Eats robiłbym na przykład filmy najlepsze jedzenie na gastrofazę. Więc wydaje mi się, że może w przyszłości taka współpraca będzie możliwa i jakieś bardziej odważne działy marketingów z dużych firm się do mnie odezwą. W przypadku takiej współpracy zawsze musi być to firma, którą lubię i nie czuję się źle z tym, że pojawia się na moim kanale. Najlepiej jest również, jeżeli nie ingeruję w treść filmu, a ich logo pojawia się po prostu przy okazji poruszanego tematu, tak jak ma to miejsce w przypadku współpracy z Vapefully, gdzie tworzę tak jak zawsze standardowo filmy, a oni są po prostu ich partnerem. Taka współpraca bardzo mi odpowiada, bo jeżeli coś nie pasuje do mnie lub do mojego stylu, to po prostu odmawiam i takie sytuacje też miały miejsce. Oczywistym jest jednak to, że takie firmy nie dysponują budżetem takim jak duże firmy, które współpracują często z innymi youtuberami. Z tego powodu najważniejszym źródłem dla rozwoju tego kanału będzie wasze wsparcie. I jak pamiętacie, w październiku, po tym jak zostałem zwolniony z pracy, założyłem konto na Patronite, które zostało zaakceptowane, następnie nagrałem film o tym i po jakichś 2 godzinach od publikacji filmu moje konto na Patronite zostało zablokowane. Od tamtego czasu korzystałem z Tip and Donation i wasze wsparcie pozwoliło mi na bardzo skromne funkcjonowanie. Pieniądze nigdy nie były dla mnie najważniejsze, bo gdyby tak było, to usunąłbym kanał i pozostał w mojej poprzedniej pracy, która dawała mi bardzo dobre dochody. Uważam jednak, że to co robię teraz jest ważniejsze i bardziej społecznie potrzebne. Nie jestem też typem człowieka, który w każdym filmie przez kilka minut prosi o wsparcie i mówi, jak bardzo jest ono potrzebne i jak wiele dla mnie znaczy. To co robię, to po prostu zawsze dziękuję tym, którzy wpłacili, bo jestem szczerze wdzięczny i uważam, że powinienem dzielić się tą wdzięcznością. Każda wpłata budzi we mnie bardzo wysokie uczucia, bo jest to po prostu namacalny znak, że to co robię jest dla kogoś na tyle cenne, że jest gotów poświęcić na to własne środki. Jest to bardzo miłe. W ostatnim czasie na Tip and Donation zniknął ranking wpłacających, nie wyświetlała mi się też część komentarzy, które do mnie pisaliście, czy nie widziałem waszych maili, co utrudniało mi zapraszanie was do grupy. Postanowiłem więc odezwać się na nowo do Patronite, które od zawsze dla mnie było najlepszą i najbardziej przejrzystą platformą do wspierania twórców. Wymieniliśmy kilka maili, odbyliśmy kilka rozmów i mój profil na Patronite właśnie wrócił. Wydaje mi się, że decyzje moich pracodawców, YouTube'a i Patronite'a zawsze były pochopne, emocjonalne i wynikały z uprzedzeń wobec tematu i nie do końca pewności tego, co sobą reprezentuję oraz jaki jest cel tego kanału. Mój powrót na YouTube'a i teraz na Patronite'a jest dla mnie również symbolicznie bardzo ważny. Na Patronite znajdziesz kilka różnych progów wsparcia i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostaniesz moim patronem. Każda kwota się liczy i może być to symboliczne piwo, bilet autobusowy, czy kwota, za którą opłacę internet, czy ratę za laptopa. Wszystko tutaj zależy oczywiście od twoich możliwości. To, co mogę dać w zamian, oprócz wdzięczności i tego, że będę dalej tworzył ten kanał, to zaproszenie do tajnej grupy na Facebooku. Wydaje mi się, że jest ona jedną z fajniejszych rzeczy, które przydarzyły mi się przy tworzeniu tego kanału. Mam wrażenie, że udało nam się tam stworzyć fajną, zgraną społeczność, dzielimy się tym, co dla nas ważne. Udało nam się także spotkać dwukrotnie, wyszliśmy razem na psytransy, z kilkoma osobami widuję się także co jakiś czas. Fizycznie niemożliwe jest, abym utrzymywał głębsze relacje ze wszystkimi osobami, które do mnie piszą czy zagadują na ulicy, ale zauważyłem, że osoby z grupy poznałem już dość
dosyć mocno, polubiłem, a co najważniejsze, wytworzyła się tam pewna społeczność i te osoby ze sobą utrzymują codzienny kontakt. Mimo że jestem ekstrawertykiem, to ostrożnie podchodzę do mediów społecznościowych i nie czuję potrzeby dzielenia się wszystkim, co robię, czy tym, co się u mnie dzieje publicznie na Facebooku czy na Instagramie. I to się chyba nigdy nie zmieni. Pewnie część z Was zauważyła, że w marcu była 3-tygodniowa przerwa w filmach i wynikała ona z tego, że partner mojej mamy, z którym była ona 15 lat, trafił do szpitala i zmarł niestety w wyniku zawału serca. Ten trudny czas spędzałem głównie z rodziną i w tym czasie otrzymałem także dużo wsparcia oczywiście od członków grupy, za co bardzo serdecznie dziękuję. Mówię Wam to teraz, bo już trochę czasu minęło i chcę być wobec Was szczery, żebyście czasem wiedzieli, skąd biorą się przerwy w nagrywaniu i dlaczego niektóre kwestie czasem są ważniejsze niż kanał. Powoli wracam też do normy po tej męczącej walce z YouTube'em o możliwość dalszej publikacji i tworzenia tego kanału, która kosztowała mnie bardzo dużo wysiłku. Przyszła wiosna i dzięki temu mam też nową energię do nagrywania. Kolejnym będzie tutaj film z serii 420, a za chwilę będzie także nowy WON. Pracuję także nad nową serią dotyczącą kwestii prawnych. Jeżeli chciałbyś dołożyć swoją cegiełkę do tego, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostaniesz moim patronem. Jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to lajki czy komentarze także bardzo pomagają, bo zwiększają zasięg tego filmu i pozwalają dotrzeć z tymi informacjami do nowych osób. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, że jesteś. Trzymaj się mocno. Cześć!